Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z testem oraz pierwszymi wrażeniami 3 produktów od Hermes, które kupiłam niedawno w butiku. Mam tutaj bronzer, róż oraz rozświetlacz, także nadamy moim policzkom trochę życia i sprawdzimy, czy produkty warte są swojej ceny. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o samą markę, jestem pewna, że wszyscy ją doskonale znacie. Słynie tak naprawdę z torebek i z wyrobów skórzanych, aczkolwiek w swojej ofercie posiada także produkty z innych kategorii, m.in. z kategorii beauty. Z tego co się orientuję, nie ma produktu z każdej kategorii makijażowej, dlatego taki makijaż jedną marką by się raczej nie udał, natomiast mają całkiem sporo. Testowałam też skin tint, podkładem tego bym nie nazwała, coś ala skin tint i o mało go nie kupiłam, natomiast nie chciałam już przesadzać, wydawało mi się, że te 3 produkty to i tak jest wystarczające jak na pierwszy raz. Natomiast gdzieś to z tyłu mojej głowy chodzi, być może dokupię sobie kiedyś. Niemniej jednak udało mi się wybrać bronzer, róż i rozświetlacz. Jeżeli chodzi o produkty do ust, mieli dosłownie kilka testerów, nic z czego mogłabym wybrać. Natomiast dostałam kilka próbek od nich i szczerze mówiąc miałam w planach je dzisiaj przesłoczować, natomiast nie przemyślałam tego, wykonując sobie makijaż oczu, ponieważ do tej pięknej zieleni słabo widzę czerwień. Słabo. Może ewentualnie ten ciemny, ale wyszedłby mi wtedy makijaż dosyć naprawdę mocny. Także te próbeczki przesłoczuję Wam w ramach shorta. Nakręcę go później, może wieczorem albo jutro rano, tak żeby ukazał się w miarę w tym samym czasie co film. I jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, jak te kolory wyglądają na ustach, to zapraszam do zakładki shortów. Natomiast teraz zacznijmy już od produktów do policzków, bo czuję się bardzo blado i zaczniemy od bronzera. Bronzera mamy 18 gram, czyli całkiem sporą ilość. Ja wybrałam go w kolorze 03 Sahara. Pierwszy kolor był trochę za jasny. Wahałam się między drugim a trzecim. Pokażę Wam może teraz, jak te kolory wyglądają obok siebie. Szczerze mówiąc, dużo się nie różnią. Jeden po prostu był bardziej ciepły, drugi bardziej chłodny, więc wybrałam ten chłodniejszy. Natomiast z tego, co czytałam w internecie, to jest bardzo lekka formuła, którą trzeba naprawdę budować, także nie ma strachu, żeby brać ciemniejsze kolory. Pudełeczko w środku wygląda tak. Klasyczne, pomarańczowe opakowanie Hermes. Bardzo dobrej jakości. Tak wygląda w środku. Jeżeli chodzi o sam kompakt, bardzo luksusowy, bardzo głównie jeżeli chodzi o jego wygląd, ponieważ jeżeli chodzi o nie wiem, wagę, dosyć lekki, nie sprawia też wrażenia jakiegoś bardzo mocnego plastiku. Wydaje mi się, że jest to produkt, który raczej ma ładnie wyglądać, czy się fotografować, natomiast nie będzie jakoś super wytrzymały. Mimo wszystko produkt jest bardzo estetyczny, bardzo mi się podoba. 12 miesięcy przydatności, wykonany we Włoszech i tak jak mówiłam 18 gram. I w środku, wyjmę może tą plastikową zawleczkę. I w środku wygląda tak. Mamy spore lusterko, mamy bronzer tak naprawdę w 3 odcieniach, ponieważ każdy z elementów tego pudru troszeczkę różni się kolorem. Patrząc tak bardzo z bliska widać takie malutkie złote drobinki. Jest to bowiem produkt rozświetlający, nadający nam taki healthy glow. I patrząc w tej chwili na niego, w tym świetle, jakim tutaj siedzę w pokoju, wydaje mi się ciemniejszy niż w sklepie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję może zesłoczować wszystkie kolory osobno, wszystkie 3, a potem je ze sobą zmieszam. Tak więc wyglądają wszystkie 3 kolory w środku. Oczywiście nie jest to kompakt, którym możemy swobodnie włożyć pędzel w jeden z tych 3 kolorów, a raczej trzeba będzie je mieszać tak czy owak. Natomiast wydaje mi się, patrząc na dłoni, że nie będzie źle. Mieszając wszystkie te 3 kolory razem i tak nie do końca rozblendowując, żeby było widać jednak kolor, wydaje mi się, że będzie dobrze. I co, może od razu będę ten produkt nakładać, żeby już nie zwlekać. Użyję sobie do tego dość puchatego pędzelka Sony G Hinoki, to jest chyba 1. Nabiera się dosyć mocno. Pigment zdecydowanie jest, co mnie cieszy, natomiast nie jest to jakiś obezwładniający kolor, który musiałabym blendować i blendować. Dosyć łatwo się go kontroluje. Wydaje mi się, że to może być taki fajny kolor dla mnie na lato, niekoniecznie w te chłodniejsze miesiące.
Ja dużo się nie opalam, zresztą nie lubię się opalać. Ten kolor, który nabieram naturalnie, wynika z tego, że no nie ma wyjścia i wszystkie kremy, które nakładam, czy czapki, kapelusze, które noszę, kapeluszek to zabrzmiało, raczej czapkę. Mimo wszystko słońce jakoś do tej twarzy dochodzi i cera staje się troszeczkę bardziej zbrązowiona, natomiast nie jest to zbrązowienie do takiego stanu, że musiałabym mieć kolor podkładu letni i zimowy. Raczej używam cały rok tego samego i po prostu używam więcej trochę bronzera latem. Ale wydaje mi się, że ten kolor jest naprawdę fajny. W opakowaniu wyglądał jednak straszniej niż na twarzy. I z drugiej strony muszę też zwrócić uwagę na to, że to lusterko, które znajduje się w tym kompakcie, jest znakomitej jakości. Jest bardzo wyraźne, nie jest takie, wiecie, czasem te lusterka w kompaktach są naprawdę ciężko się z nich zobaczyć, natomiast tutaj zarówno wielkość, jak i jakość tego lusterka jest znakomita. To jest na pewno lusterko, w którym byłabym w stanie wykonać swój makijaż, jakbym była gdzieś w podróży. Jeszcze trochę nałożę na brodę i będę mogła się z bliska przyjrzeć, jak to wygląda dokładnie na skórze. Efekt końcowy muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Jest to taki bronzer rzeczywiście brązujący, ocieplający tą twarz, ponieważ niektóre bronzery moje przynajmniej idą bardziej w stronę chłodną bądź neutralną, natomiast ten jest taki zdecydowanie brązujący. Mnie się bardzo podoba. Wyjęłam sobie tutaj też kilka moich ulubionych pudrowych bronzerów i widzę, że kolorystycznie jest to dosyć wyjątkowy kolor w mojej kolekcji. Pokażę Wam może obok siebie z bronzerami Pat McGrath. Pierwszy kolor to Naked Desire, jak widzimy dużo jaśniejszy. To jest zresztą najjaśniejszy kolor w ofercie Pat i on jest taki żółto-neutralny, doskonały do bardzo jasnych karnacji. Następny w kolejności jest Nude Honey, który jeżeli przynajmniej chodzi o tonację, wydawało mi się, że będzie dosyć podobny do tego z Hermes, ale nie widzę tego. Dalej mamy Dior. Dior w kolorze 004 Tan Bronze. I te wydaje mi się są najbardziej zbliżone, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast również nie jest to żaden dupe. Ten idzie jednak bardziej w stronę taką czerwoną, przynajmniej porównując je do tych wszystkich innych. I ostatni, który jest chyba najmniej podobny, to Charlotte Tilbury w kolorze 1 Fair. To jest już zupełnie niebo a ziemia. Totalnie dwa inne kolory. Aż dziwne, że oba dobrze na mnie wyglądają. Zobaczę, jak będzie mi się ten kolor nosił. Jeżeli formuła będzie mi odpowiadać, to bardzo możliwe, że w przyszłości dokupię też ten kolor 02 Atlas, ponieważ właśnie między tymi dwoma się wahałam. Tamten wydawał mi się jednak bardziej jak właśnie Charlotte Tilbury, taki bardzo jaśniutki. Ten był bardziej wyjątkowy, który wydawał mi się, że też na mojej twarzy zagra i wydaje mi się, że gra. Przejdźmy więc do różu. Tutaj do wyboru już było znacznie więcej kolorów. Ja wybrałam kolorek 54. Jest to znacznie mniejsze opakowanie tutaj w porównaniu do tego od bronzera. 6 gram, 18 gram. Natomiast opakowanie wygląda tak samo. Jest to taki sam kompakt, tylko w mniejszym rozmiarze. On też ma troszeczkę krótszą datę ważności, 12 miesięcy. Tak jak wiecie, ja na to i tak nie patrzę, natomiast żeby już wszystko było wiadomo, to mówię. Kompakt jest bardzo ładny. Wydaje mi się, że nawet w tym mniejszym rozmiarze podoba mi się bardziej. Ta lekkość jest trochę usprawiedliwiona. I w sumie to, co jeszcze nie powiedziałam o tych kompaktach, a powinnam na początku, to to, że one mają wymienne wkłady. Możemy kupić sam wkład, inny kolor, czy jeżeli się na przykład kolor zużyje, to możemy kupić następny. Bez konieczności kupowania kompaktu możemy kupić sam taki refill. Tutaj z tyłu jest dziurka, którą można wcisnąć i praska nam wyjdzie z drugiej strony. Bardzo fajna opcja. Natomiast sam róż wygląda tak. Tak jak wspomniałam, kolor 54. Hermes ma w swojej ofercie bardzo dużo różowych, różanych kolorków, także typu mauve, baby pink, generalnie chyba wszystkie odcienie różu, jakie istnieją. I ten wybrałam na zasadzie po prostu swatchowania. Na początku bardzo byłam zainteresowana, podam tutaj jaką nazwą, bo w tej chwili nie pamiętam, natomiast jaśniejszym różem. Mimo wszystko po swatchu na ręce wydawał się trochę jasny, dlatego zdecydowałam się pójść troszeczkę w ciemniejszy taki mauve, natomiast ten jasny i tak za mną chodzi, także zobaczymy. Mimo wszystko na razie skupmy się na tym.
Do jego nałożenia użyję pędzelka również Sony G Soft Cheek. To jest pędzelek, który dobrze nakłada pigment, natomiast nie jest bardzo zbity, więc nie ma szans zrobić sobie nim plamy. No i tutaj lustereczko jest już dużo mniejsze, natomiast również jest tak samo fantastycznej jakości. Dlatego chętnie go wykorzystam do nałożenia. I to jest, słuchajcie, kolor, który bardzo przypomina moje naturalne policzki, kiedy się zaczerwieniają. Jest w tej chwili bardzo gorąco i naprawdę mocno musiałam się napracować, żeby mi ten naturalny róż aż tak nie przebijał przez skórę. Teraz nakładam go w formie pudrowej. Bardzo ładny, naturalny kolor. Wykończenie takie, również powiedziałabym naturalne. Nie jest to taki płaski mat. Bardzo naturalny. Ma ten róż trochę więcej pigmentu niż się spodziewałam. Mimo użycia takiego lekkiego pędzelka i nakładania małą ilością tego pigmentu jest sporo. Daje mi to tyle do myślenia, że być może te jaśniejsze kolory też ładnie zagrają. Jak zwykle nakładam trochę za dużo, żeby lepiej to było w kamerze widać. Natomiast na żywo jestem dosyć mocno zaróżowiona w tej chwili. Ale dalej efekt mi się podoba. Wydaje mi się, że jest to taki róż, który pasuje do wielu makijaży. Nawet do tej zieleni powiedziałabym, że nie wygląda źle. To jest na pewno produkt, którego będę chciała kiedyś mieć więcej kolorów. Natomiast muszę sprawdzić, jak mi się trzyma. Zazwyczaj nie mam problemów z utrzymaniem różów, czy w ogóle produktów pudrowych, dlatego nie spodziewam się jakichś problemów. Ale spojrzałam teraz swoją kolekcję, że mam coś podobnego, ale niestety nie. Wynika to z tego, że ja zazwyczaj kupuję trochę jaśniejsze róże, które buduję, jeżeli trzeba, bądź chłodniejsze. Takiego typowego mauve jeszcze nie miałam, także niestety porównań nie będzie. Natomiast produktem, który strasznie mi się spodobał w sklepie, to był rozświetlacz. On był po prostu przepiękny, również 18 gram. Takie same pudełko, to jest wielkość ta sama co bronzer i kompakt również wygląda tak samo. 12 miesięcy ważności, kolor 01 Rose Atacama i on jest podobnie skonstruowany jak bronzer, czyli ma to wytłoczone H oraz 3 różne kolory w sobie. Zesłoczuję może tak samo wszystkie 3 po kolei, natomiast na koniec je zmieszam. Mamy więc tu taki brzoskwiniowy kolor, bardzo jasny różowy oraz prawie że biały. Wszystkie bardzo ładne, satynowe. Natomiast kiedy je złączymy, nie jest to jakiś oszałamiający blask, jest to produkt, który raczej będzie dawać naturalne wykończenie. I do jego nałożenia użyję takiego wachlarza też od Sony G. I staram się tak w miarę po wszystkich kolorach przejechać. O i tak. Na twarzy wygląda dużo lepiej niż na ręce. Troszeczkę rozetrę boki, żeby się nie odcinał. I co myślimy? W lusterku wygląda bardzo ładnie. W sumie w zależności od tego, jak go nałożymy i czym, może podłapać bardziej tego brzoskwiniowego koloru, bądź bardziej tego różowego. U mnie widzę, wygląda bardziej różowo, także spróbuję może skupić się trochę na tej środkowej części. Bardzo naturalny glow, nie do przesady, nie będzie mnie widać z kosmosu. Dla mnie jest to więc produkt bardziej taki naturalny, na ten bardziej naturalne dni. Wbrew pozorom nie mam takich produktów za dużo, ponieważ ja zazwyczaj idę na całość, lubię blask po prostu z księżyca. Tutaj natomiast widzę, że jest delikatnie, ale też bardzo elegancko. Nie jest to może najlepszy kolor do dzisiejszego makijażu, raczej widziałabym go w połączeniu z makijażem chłodnym bądź takim nudziakowym. Ewentualnie, jeżeli chodzi o takie kolory, być może właśnie do fioletów, niebieskości, do czerwieni. Natomiast zieleń, co mnie dzisiaj pokusiło, żeby zielone robić oczy? Jezus Maria, to chyba przez tą sukienkę całą na sobie. Z rozświetlaczami wydaje mi się, że jest o tyle łatwiej, że mamy mniejsze pędzelki do ich nakładania, ponieważ nakładamy je na mniejszą część twarzy, więc tutaj wydaje mi się, że jakby się uprzeć, to dałoby się wykorzystywać te kolory osobno.
Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było zamierzeniem marki i ja też planuję je po prostu mieszać ze sobą. Wydaje mi się, że ten efekt, jaki daje w tej chwili, jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Biorąc pod uwagę koszt tego produktu, wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, oczywiście formułę. Formuła póki co wydaje mi się bardzo fajna, natomiast muszę potwierdzić, jak bardzo jest trwała, więc oceną tego jeszcze się wstrzymuję. Druga część to jest opakowanie. Tutaj estetycznie 5/5. Mogłabym się trochę przyczepić do tego właśnie, że ten produkt jest dosyć lekki, w zasadzie nie produkt, ten kompakt jest lekki, natomiast jest wykonany bardzo solidnie i bardzo dobrze, tak? Nie ma tutaj żadnych nierówności. Wygląda to bardzo ładnie, te detale na wieczku też są przepiękne. Mamy tutaj logo Hermes. Nie jest to też znowu aż tak lekkie jak produkty takie najtańsze, drogeryjne w plastikowych po prostu opakowaniach. Natomiast spodziewałabym się za tą cenę naprawdę ciężkiego kompaktu, coś w stylu palet Mothership, które naprawdę czuć w dłoni. Tutaj tego tak nie czuję. Jest to więc taki mały minusik z mojej strony. Jeżeli chodzi o dostępność, dostępny jest naprawdę w wielu miejscach, więcej niż sądziłam. Oczywiście na stronie marki, z tego co wiem, wysyłają na cały świat. Jest dostępny także w Selfridges, w wielu tak naprawdę tak zwanych department stores, właśnie typu Selfridges, oraz wydaje mi się także, że w większości butików Hermes. Tak jak mówiłam, ja po prostu weszłam do takiego butiku. Okazało się, że mają sporą sekcję beauty i tam z pomocą pani konsultantki wybrałam właśnie te 3 produkty. Jeżeli chodzi o samo doświadczenie kupowania, ja nie jestem zwolenniczką chodzenia do tych butików. Mnie to szczerze mówiąc krępuje. Ja wolę zamówić online, dostać paczuszkę do domu i cieszyć się nią w swoim domowym zaciszu. Także takie chodzenie po butikach zdecydowanie nie jest formą spędzenia wolnego czasu, jaką lubię. Natomiast wiem, że dla niektórych jest to ważne, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się modą czy wyrobami skórzanymi. To jest w ogóle temat, na który chciałabym z Wami kiedyś porozmawiać, może w formie chat make-up. Jakie jest Wasze podejście do marek luksusowych? Czy chcecie właśnie tego experience, tego doświadczenia? Chcecie, żeby ktoś Wam, nie wiem, przyniósł kawę? Czy chcecie z kimś mieć interakcję w sklepie? Czy raczej wolicie zrobić to online, tak jak ja? Tak na marginesie, to jest też powód, dla którego nie jestem jakąś wielką pasjonatką czy miłośniczką torebek designerskich. Nie dlatego, że nie interesuje mnie ta kategoria, czy nie chciałabym posiadać jakiejś designerskiej torebki, tylko sama myśl o tym, jak dużo muszę zrobić, żeby w ogóle dokonać takiego zakupu, sprawia, że odechciewa mi się. Ale to może temat na jakiś chat make-up. Z mojej strony to już wszystko. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało, czy w ogóle interesuje Was ta marka ze strony beauty oraz czy w przyszłości bylibyście zainteresowani większym testem tej marki. Dziękuję bardzo za oglądanie, życzę Wam przemiłego dnia bądź dobrej nocy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.